Witam serdecznie wszystkich. Bałtyk 600, nowa przygoda, 2 maj. Zaczynamy w Szczecinie, lecimy do Gdańska. 600 km, dokładnie 611 trasa będzie miała. Na wariackich papierach tutaj dojechałem, po prostu zaraz start jest, a ja dopiero co przyjechałem. No ale udało się po takich małych tarapatach, o których powiem później. Także zaczynamy nową przygodę, lecimy 600 km do Gdańska. Cel jest, żeby jechać longiem, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? Także zapraszam na kolejną fantastyczną przygodę. Trzymajcie się. No i dosłownie już w sekundach można liczyć. W poniedziałek wieczorem mają być deszcze, więc do poniedziałku. Dobra, lecimy z odliczaniem. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Poszła grupa, która wystartowała 12.01. Na linię startu podsuwa się grupa 12.02. Przypominam, że u nas na wyścigach Bałtyk... No i poleciliśmy trochę z tyłu, a nic nie szkodzi, to jest dopiero początek. Jest super pogoda, 25 stopni ma dzisiaj być, pełne słońce, jutro tak samo, dość ciepła noc. No i początek, lecimy spokojnie, bez nerwów, bez ostrego hamowania. Dobra. Lewa. Lewa. No, dosyć ślisko tu, nie? Lewa. No, 23 stopnie, wiatr w plecy. Czego chcieć więcej? Zero chmurek. Ideolo. Także już ponad godzina za nami, mamy nakręcone. Ile mamy, Przemek, nakręcone? Kurde, zapomniałem włączyć. 30 parę, nie? 35. 35 km, średnia 29. No zapieprzamy, to myślimy o trochę spasowaniu. To tempo takie, kurde, dosyć ostre sobie narzuciliśmy. No ale korzystny wiatr, super pogoda. Noga podaje, bo wypoczęta. Aż się prosi. Jestem ciekaw, jak mnie będzie słychać w ogóle, bo zgubiłem pokrywkę na mikrofon to z tej pianki. Jestem ciekaw, jak będzie ten Media Mod tłumić dźwięk wiatru.
Lecimy. 35 nakręcona. Godzina 15. O, pamiętam. Taki ciekawszy odcinek po piachach. Ja się kurde bujam. No, jest grubo. Ale się zsunie tutaj. 35. Dystans do celu 570. Piękny las. Dojeżdżamy powoli do Stępnicy. 7 km stąd. Ja jeszcze mam trochę wody, więc mimo że jest ciepło i dużo piję, to przelecę to do następnej miejscowości. Teraz trochę asfaltu, to opowiem, dlaczego tak gnałem na start. Przyjeżdżając do Szczecina zauważyłem, że mi kaseta lata. Zapomniałem podkładki, montując starą kasetę na nowe koła. Nie sprawdziłem tego w Gdańsku. No i niestety okazało się, że mi kaseta lata. Wczoraj był 1 maj, wszystko pozamykane. Pojechałem do Decathlonu, no ale stwierdziłem, że jak tutaj pocałuję klamkę, no to wszędzie pocałuję. No i zobaczyłem, że Decathlon jest otwarty dzisiaj od 9. No i tam pojechałem, musiałem zmienić całą kasetę, bo nie było podkładek. Jadę na 11,28. No tutaj i tak jest płasko, także nie będzie jakiejś tragedii, ale mam taki problem z łańcuchem teraz, bo na 3 ostatnich biegach, tych najcięższych, no i trochę przeskakuje. Aczkolwiek nie ma tragedii. Najważniejsze, że ta kaseta została zrobiona. Do tego dzień wcześniej, przed odjazdem, montowałem lemontkę, strzeliła mi śruba od lemontki, że tak jakby nie dostał tutaj, trzeba było go sprowadzać z jakiegoś sklepu online. No jadę też bez lemontki, ale jadę, to jest słowo klucz, jadę i przede mną meta w Gdańsku za kilkaset tam kilometrów, nie wiem, jest pięknie.
I proszę, morze widać. Widać morze, Bałtyk. Piach też. Ale się zakupuje w tym piachu, masakra. Nie wiem, czy za niski ciśnienie. A, biały piaseczek tam na dole, plażing. A tutaj się katujemy z chłopakami. No, wykąpał się w takim morzu. Kurde, jeszcze taka pogoda, 25 stopni dzisiaj. Upały. O, jesteśmy w miejscowości Pobierowo. Mamy nakręcone około, bo będę tutaj takie zaokrąglone liczby przedstawiał, ale 121 km, a godzina jest 16:51. Dystans do celu 490. Lewa. Ale wyjeżdżamy z Pobierowa. Fajna miejscowość. Ta turystyczna, nigdy tutaj nie byłem wcześniej. No, przypomina mi trochę, no trochę, przecież to jest to samo. Teraz nasze gdańskie wybrzeże. Identyczne drzewa, ścieżki takie rowerowe. To szkoda, że 490 km do mety, a nie 20. Nie jest szkoda. Fajnie się jedzie, naprawdę. Dobrze mi się jedzie. Mówię, miałem lekki kryzysik tam w Kamieńcu. Nie wiem, przez chwilę, taki moment. Jak dojechałem, pić mi się strasznie chciało. Dużo piję dzisiaj. Człowiek brzdęczy dzwonkiem i zero reakcji. Po prostu zero. Takie są po prostu przejazdy przez te majówkowe miejscowości turystyczne. O, w nocy będzie lepiej, na pewno. Ale przyznam, że piękna jest ta trasa, naprawdę. Zwłaszcza w taką pogodę. I człowiek się ma słońce za plecami. To tak fajnie oświetla to wszystko. Będzie fajny film. Dobra, mamy a nakręcone prawie 150. Widzę, że tam za 20 parę kilometrów jest Kołobrzeg, więc tam się zatrzymam. Tam muszę zjeść coś ciepłego, jakiegoś hot doga. Praktycznie, kurczę, na samym cukrze jadę. To czuję, że za mało jem. Po prostu. Dużo piję, ale mało jem. Się tak przecukrzyłem. Muszę coś słonego. Hopla. Specjalnie otworzyłem tutaj tą puszkę. Widziałem, że są kosze na śmieci, także od razu wrzucamy. I od razu śmieci. To jest jeden ciach. Lecimy dalej.
Wjechałem do Kołobrzegu. To jest kwestia taka, że muszę znaleźć coś tutaj. Najlepiej żabkę jakoś. Kurde, z czymś do jedzenia. Karczma. Muszę zalać wodę i zjeść coś ciepłego. Kurde. O, już czuję, kurde, zmęczony. Znalazłem żabkę. Jeszcze po jedzenia. Krótka przerwa i spadam dalej. Muchy są zmęczone mega, kurwa. A jeszcze przede mną od groma jazdy. W nocy będzie może lepiej. Teraz powoli wyjeżdżamy z Kołobrzegu. Dzięki Bogu. Z tymi turystami. A później za, nie wiem ile, 40 parę kilometrów jest jakiś BP. Muszę dobrze to obliczyć, kurde, bo mi się wydaje, że do rana może być problem już z zapasami. Ta BP jest całodobowa z tego co słyszałem. Tam mi się przydało jakąś, kurczę, kawę walnąć przed nocką. No zobaczymy. Muszę zobaczyć na listę tych stopów. No i widzimy upragnioną stację BP. I tam wpada, żeby się nie zawieść teraz, że kurde coś jest zamknięte albo coś nieczynne. Mam ochotę na kawę. Od rana nie piłem kawy. Muszę mieć kawę. Ale jest otwarta. Także my tu zajeżdżamy. Sporo, nie? Zawiercie to Śląsk, nie? Tam... No i przerwa na stacji BP. Zjedliśmy sobie, no i zaraz będziemy ruszać w trasę. Wybraliśmy się już na nockę. Sporo ludzi jest busy tutaj. Ja w Marcin coś pamiętam. Robiliśmy ceny. Jak mam nowy. Także chwila przerwy była i lecimy dalej. A wyjechaliśmy. Stacji trochę za długo tutaj ściliśmy, kurczę. 40 minut. No ale wszystko zrobione. Tyłek przesmarowany, najedzeni. Kiedyś miałem... A nie jest ona ciężka? No prawie pół kilo waży, nie? 450 gramów. Ale wiesz, 20 000 ma... Nie, do 6 000 lumenów. Ona się dostraja na przykład na pierwszych 3 programach do prędkości, nie? Aha. Czyli wiesz, jedziesz pod górę, to ci wygasza, bo wolno jedziesz i oszczędza ci baterię. Jedziesz z górki. Trzeba uważać na piachy, nie? Ale ona ma baterię 20 000. Jak podłączysz ten kabel
To możesz ładować inne urządzenia nią. I ma funkcję 20 000, czyli z powerbankiem, nie? No. Nocne smarowanie. Więcej tego dam, bo tak mi rzęzi. No na Wiśle taki jest, ale kurde, taki wąski, że tam MTB-kiem to musisz na sztort postawić. Pociągnęło. Tam to w ogóle. Nie wiem, to jak tu jeździ tam, gdzie ścieżka dużo jest takich. Ustka nas wita, ale się nigdzie nie zatrzymuje, bo tutaj nic nie jest otwarte. W lewo tutaj jest ścieżka. Także Ustkę przelecimy. Dopiero gdzieś rano się pewnie zatrzymamy po nocce, jak widno będzie o 6. No jest godzina 3. Tak czy która? Ta. 3:14. No, piachy ustkowe. O, i korzenie, kurde. Nie wiem. Tutaj on chyba mówił, że jest mnóstwo ścieżek. Jest tu wybrać sobie jakąś najłatwiejszą. Trochę Płock mi przypomina. Kurde. Tak. A nie ma tam gdzieś czegoś równoległego? Właśnie nie wiem, nie? 30 metrów to już dalej. To jest. Nie, możesz... Może, nie? O kurde. O. Może. Idźcie może, czy nie? Nie ma plażowiczów. Dobra, lecimy. A już powoli świta. A no, od ponad godziny jesteśmy w tym lesie. Tymi piachami, kurde, i korzeniami jedziemy. Ten już słyszałem, że to tak długo zajmie. Tam był taka lekka odwilż na paręset metrów, ale znowu się zaczęło. No, kurde, to jest konkret. Tak, na Wiśle były piękne zachody słońca, tak teraz jest piękny wschód. I płytoza. - 371 km. Jest godzina koło 7. A zobaczymy. 7:10. Mamy takie kryzysy z Tomkiem co chwila. Już nie mamy wody praktycznie. Ostatni postój mieliśmy 120 km temu. Już tam się ta woda skończyła. Jedziemy teraz na żelach. Wszystko co w ogóle mamy, to wpychamy w siebie, żeby tylko dojechać do Łeby. A Łeba jest za 15 km.
ale już takie energetyczne kryzysy mamy. No, w kość nam dała ta ustka. Te piachy tam po prostu wyssały z nas całą energię. No i nie nagrałem na stacji, jak byliśmy. To jeszcze został chwilę tam, musi ogarnąć sprzęt, coś, znaleźć rękawiczki. Zjedliśmy sobie, zatankowaliśmy, z pół godzinki tam nam zeszło, tak nie lepiej, sporo. No i na razie ja cisnę sam, kurczę, to mam je dogonić. Teraz mają być jakieś takie lasy piaskowe, podobne bardzo do tych z Ustki, z tego co słyszałem na stacji. Biegniemy, ale jestem wykończony. No masakra, 400 na budziku, ja nie mam sił w ogóle. Te piachy to mnie tak wykańczają fizycznie i psychicznie. Kurwa, mam dość. Jeszcze 210 kilosów, ja pindole. Ja już tak opadłem z sił. Jest ciężko. Ciężka trasa. A teraz to jest luzik. Właściwie takim kostką bokową, ale a jeszcze nas czeka piekiełko w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. 90 do mety. Dogorywanie do mety. To już nie jest jazda. To jest dogorywanie. Nie mam sił do góry. Niech mi wrócą tam na ten park krajobrazowy. I zaczynamy Las Śmierci, czyli Trójmiejski Park Krajobrazowy z podjazdami, sypkimi zjazdami. Ponoć tutaj minimum 3 godziny schodzi na ten kawałek. Kurde, odcinek specjalny, bo jeszcze jest jasno,
A na pewno po ciemku będziemy to robić. Zaraz się przebieramy. Cieplejsze rzeczy. Zjedliśmy sobie przed chwilą w Żabce. Napiliśmy się, nabraliśmy wody. No jesteśmy gotowi do działania. Jeszcze tylko 5 dych zostało. Otrzymamy medal. O ile nic się tutaj nie wydarzy niespodziewanego. Trzeba uważać, bo tu często trzeba schodzić z rowerów tutaj. Słyszeliśmy, że są sypkie bardzo piachy. No i zaczynamy pierwszy podjazd. Na kasecie 28. Malutkiej. No. O kurde. To ja mam nadzieję, że dobrze jedziemy. Dobrze, ale piachy są, uważaj. Zwolnij tutaj, bo nie wiem, czy nie ma piachu. Dobra, czysta. Uwaga, piach. Ale taki lekki. A mi tego nie to okazuje jako podjazd, to tobie? Jako podjazd, no. Tak? Tak, tak. A u mnie. No jesteśmy już w Gdyni. Zostało nam 14 km niecałe do mety. No i co, jedziemy. Od razu już siły wróciły. Bo meta blisko. Morale wzrosło. Tutaj prawo. No jeszcze ujebki na dobranoc od organizatora. Tak, żeby inaczej, mało ich było, pod Ustką, Łebą i tak dalej. Czekaj, tu w prawo jakoś, ale jeszcze dalej. Dobrze. No dobra, to dawaj. No ale jakieś te leżą. Niedobre to jest. Ale jakie te bele, nie? Nad głową. Ale tutaj kurde jak stromo jest. O ja. Na pewno też pokażę. Dupa w tył. Tutaj, uważaj. O, mega stromo. Będzie. No.
No pewnie. Ale kurde, to Bałtyk nie jest taki łatwy. No nie jest, nie jest. Kurczę, wszyscy mówili, że łatwy, a... Najłatwiejszy jest 4. O, jest. No, cześć. Gratulacje. No, dzięki. Medale pamiątkowe dla Was. Tak, 45 czy 50? Widzę To 54, nie? 54, widzę, że... Ale ten, koła, to jest orzek, tak mówisz? Nie, o szerokości opony. Aha, nie, 45, nie? A ja 38. A czekaj, z latarką. Dzięki, nie, kurczę. Kolejny. Pięknie. Super, widzicie?